Dzisiaj jest sobota, 23 kwietnia, oglądacie TGW i czas na cotygodniową dawkę najważniejszych wiadomości. Zaczynamy od nowości od firmy Apple, która we wtorek zaprezentowała odświeżoną wersję swojego MacBooka. Co zwraca największą uwagę, to kolor, w którym będzie dostępny ten nowy model, ponieważ po raz pierwszy w serii MacBooków będzie go można kupić w kolorze Rose Gold, czyli różowego złota, obok już standardowego srebrnego, ciemnoszarego i złotego. Oprócz odświeżonej kolorystyki Apple wymienił również procesor, kartę graficzną i pamięć wewnętrzną, dzięki czemu ten nowy model może pochwalić się troszkę lepszą mocą obliczeniową. Nie zmienia to jednak faktu, że MacBook 2016 to jest raczej produkt skupiony na cienkim i eleganckim designie niż na specyfikacji. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to bardzo ciekawa oferta ultramobilnego laptopu. W czwartek krótką, ale niezwykle bogatą w nowe produkty konferencję zorganizował Acer, który w Nowym Jorku zaprezentował pełną nową serię swoich produktów. Jedną z najciekawszych propozycji jest konwertowalny laptop 2 w 1 Acer Switch Alpha 12, który jak sama nazwa wskazuje jest 12-calowym laptopem z ekranem 2K oraz, jak na co zwrócił uwagę sam producent, chłodzeniem wodnym, co jest dość nietypowym rozwiązaniem w tego typu produkcie, ale takim, na które warto zwrócić uwagę. Pośród kilku innych laptopów wyróżnił się również Chromebook 14, który jest dedykowanym produktem dla profesjonalistów, oraz nowy laptop z serii gamingowej Predator. 17X, jak podkreśla producent, jest komputerem o mocy obliczeniowej komputera stacjonarnego w formie laptopa. Drugim produktem z serii gamingowej był Predator G1, który jest już stacjonarnym komputerem, który nadal jest utrzymany w konwencji kompaktowej w porównaniu do innych wież do gier. Jeżeli chcecie zapoznać się z pełną listą produktów, które odsłonił Acer, zajrzyjcie do linku w opisie. Ten odcinek chciałbym zakończyć dość nietypowo, ponieważ już od dłuższego czasu w świecie gier wideo krążą plotki o nowszej, odświeżonej wersji PlayStation 4. Urządzenie to jest nazywane PlayStation 4,5 albo 4K, a jak donoszą najświeższe przecieki, jest ono rozwijane pod kryptonimem PlayStation Neo. Urządzenie to ma mieć nowszy procesor, lepszą grafikę i szybszą pamięć wewnętrzną, a jak mówią źródła bezpośrednio w Sonym, deweloperzy będą zobligowani do tworzenia gier pod obie wersje konsol. Jest to ewenement w historii, ponieważ nigdy wcześniej w jednej generacji konsol nie było dwóch wersji jednej konsoli o różnej specyfikacji, bo były już takie przypadki jak PlayStation Slim, ale to jest zupełnie inna sytuacja. Te rewelacje wywołały niezwykle dużą burzę wśród graczy i dziennikarzy, ale ja osobiście uważam, że jest to dobre rozwiązanie i ciekawe rozwiązanie od Sonego, ponieważ ich obecna konsola sprzedała się bardzo dobrze, ale ma już prawie 3 lata. Taka nowa wersja będzie ciekawą ofertą dla osób, które chcą sobie kupić nowszą konsolę, dzięki czemu będą mogli grać sobie w gry w lepszej jakości, a pozostali gracze, którzy nie mogą sobie na nią pozwolić, będą grali w gry w wersji podstawowej. Równocześnie PS4 prawdopodobnie w takiej sytuacji mocno stanieje, dzięki czemu tą konsolę będą mogły kupić osoby, które do tej pory nie mogły sobie na nią pozwolić. Największymi przegranymi w tej sytuacji są deweloperzy gier, którzy będą musieli produkować gry pod dwie wersje konsol od Sonego. Dajcie mi znać, co sądzicie o tych wiadomościach i zostawcie komentarz poniżej. I w tej chwili to już koniec TGW, także bez zbędnego przedłużania subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia.